Właśnie kończymy realizację projektu Bridging the Gap. Projekt skierowany był do mentorów pracujących w przemysłach kultury i w przemysłach kreatywnych. Powstało szereg produktów mających na celu wsparcie rozwoju zawodowego mentora. Powstał program nauczania, powstały europejskie ramy kwalifikacji, powstała platforma e-learningowa oraz mentorzy będą mogli skorzystać z przewodnika dla mentorów. W ramach tego projektu głównym z celów było podniesienie kompetencji przedsiębiorczych. Podniesienie kompetencji przedsiębiorczych u samych mentorów, ale zaopatrzenie ich również w wiedzę, jaką mogą przekazać swoim podopiecznym. Do podzielenia się swoimi doświadczeniami z pracy z młodzieżą zaprosiliśmy dwie nauczycielki pracujące w edukacji artystycznej, również pracujące jako mentorki. Zaprosiliśmy Małgorzatę Baryłę, która prowadzi zajęcia teatralne z młodzieżą od 6 roku życia po osoby dorosłe, oraz zaprosiliśmy Katarzynę Kupiec, prowadzącą zajęcia wokalne głównie z młodzieżą i osobami dorosłymi. Będą się one mogły podzielić swoimi doświadczeniami nie tylko z edukacji artystycznej, ale z procesów mentoringowych, które towarzyszą ich pracy nauczycielskiej. Śpiew to jest taka forma sztuki, która bardzo mocno bazuje na wrażliwości człowieka. Młodzież, która do nas przychodzi w bardzo różnym wieku, w zależności od tego właśnie skąd przychodzi, jakie prezentuje wartości, które ma wypracowane czy wyuczone w domu, takie na początku prezentuje. Natomiast czego my się tam możemy nauczyć? Uczymy się przede wszystkim rozmawiać, uczymy się zupełnie innych relacji. Bardzo często młodzież musi uczyć się pokonywać różne własne bariery, które związane są na przykład z występami na scenie. Dla niektórych jest to naprawdę na początku bardzo trudne, żeby wyjść na scenę, stanąć przed publicznością, zaśpiewać do mikrofonu i pokazać, co się potrafi. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, właśnie jeżeli ktoś chce być wokalistą. Inną sprawą jest też uczenie się panowania nad emocjami, kiedy na przykład jedziemy na konkurs i ten konkurs nie skończy się dla wykonawcy tak, jakby chciał. Na przykład przeżywa w związku z tym porażkę i muszę powiedzieć, że czasami te porażki są dla nich bardzo trudne do zniesienia, a przecież ja zawsze tłumaczę, że konkurs nie jest po to, żeby go wygrać, ale żeby pokazać się z jak najlepszej strony w danym momencie edukacji i nauki śpiewu. Więc uczymy się bardzo, bardzo różnych rzeczy, uczymy się też zaufania. Młodzież czasami wbrew pozorom bardziej jest w stanie się otworzyć przed nie rówieśnikiem, tylko osobą dorosłą, którą darzy zaufaniem, przed którą chce się otworzyć, bo wie, że zostanie inaczej zrozumiana niż rówieśnicy. Więc myślę sobie, że to jest naprawdę ciekawa bardzo sprawa. Podczas pracy w teatrze, na próbach, razem z przyjaciółmi, razem z młodymi ludźmi, uczestnik zajęć teatralnych od grup dziecięcych po studenckie ma możliwość przede wszystkim rozwijać kompetencje miękkie, czyli współpracę w grupie, kreatywność, wyobraźnię, umiejętność organizacji pracy, bo zajęcia w teatrze zajmują oczywiście w ciągu tygodnia dość sporo czasu, a do szkoły czy na studia trzeba chodzić i też się przygotowywać. Poza tym ma możliwość uzewnętrzniać siebie, emocje, pracować nad nimi, w jakiś sposób kreować postaci sceniczne, w jakiś sposób wchodzić w jakby buty innych postaci, przeżywać inne role życiowe, być może po to, żeby z dystansem na nie potem spojrzeć i nie musieć w życiu osobistym
takich wyborów dokonywać, albo przynajmniej być na takie wybory przygotowanym, ale przede wszystkim kompetencje miękkie, które realizuje i rozwija, pomagają mu później w podejmowaniu pracy zawodowej, nie tylko artystycznej, aczkolwiek wielu artystów po zajęciach teatralnych się ujawniło, scenografowie, aktorzy, muzycy, ludzie, którzy pracują przy teatrze, przy filmie, bo zafascynowali się taką działalnością właśnie na zajęciach pozalekcyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o zawód, pracę, to bardzo często pracodawca w tej chwili wymaga, czy też oczekuje od pracownika, młodego człowieka właśnie umiejętności pracy w grupie i kompetencji miękkich, których młody człowiek nie jest w stanie nauczyć się z książek. To jest możliwe do wyuczenia, do rozwoju tylko poprzez działanie, poprzez kontakt z innymi ludźmi, poprzez doświadczenie. I tego właśnie doświadczenia można nabyć na zajęciach teatralnych, na zajęciach scenicznych. W ramach realizacji projektu Bridging the Gap powstało wiele produktów, które są również dla mnie osobiście jako mentora niezwykle przydatne w mojej codziennej pracy w Fundacji Arteria, ale nie tylko. Przedsiębiorczość. Słowo, które kojarzy się głównie z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale tak nie jest. Przedsiębiorczość jest nam wszystkim potrzebna w każdych działaniach, w przygotowaniu każdego projektu artystycznego, w codziennych działaniach na scenie i przy sztaludze, tak bardzo potrzebna wszystkim naszym podopiecznym. Przygotowując każdy projekt, również ten bardzo, bardzo artystyczny, nie możemy zapomnieć o rozwijaniu naszych kompetencji przedsiębiorczych. I tego mogliśmy się nauczyć z materiałów i produktów powstałych w ramach projektu Bridging the Gap.